Cześć moi drodzy. Większość z Was prosiła mnie o to, żebym nagrał filmik, który tłumaczy tą metę, który opowiada o tym, dlaczego w tym momencie takie dziwne postacie są grane na dziwnych pozycjach. Ten filmik ma właśnie to na celu, żeby wytłumaczyć, jaka jest teraz meta, dlaczego jest taka meta i co może zmienić się w najbliższej przyszłości. Jeżeli chodzi o samą grę, jest to zwykła gra solo queue, którą gdzieś tam sobie wybrałem w mojej match historii. Nie musicie za bardzo zwracać na nią uwagę i tak do końca ona raczej, do końca jej nie obejrzycie. Tutaj na końcu filmiku bardziej chciałbym się skupić na postaciach i na tym, co moim zdaniem jest teraz dobre na daną pozycję. No ale cóż, przejdźmy do rzeczy. Więc w tym momencie na topie mamy granych zazwyczaj tanków lub carry. Na midzie mamy różne taktyki, mamy na przykład Tarika z Masterem Yi, mamy Kartusa z Nunu, mamy na przykład Kaisę z Braumem, tak jak my to pokazaliśmy na LCS-ach. Oprócz tego na bocie bardzo różnie ludzie narzekają, że nie da się grać AD carry, tylko gra się jakimiś tam właśnie kartusami. Tu mam na przykład kartus Lulu, gra się jakimiś Heimerdingerami, którym my też graliśmy, gra się z X-ami, gra się naprawdę wszystkim. W dżungli, nic takiego się akurat w dżungli moim zdaniem nie zmieniło, oprócz tego, że gra się takimi postaciami bardziej na początek gry, a nie tankami. No ale co się stało? Co się stało, że taka meta jakby się stworzyła? Dlaczego ludzie zaczęli grać takimi postaciami? Dlaczego nie zaczęli grać takimi postaciami wcześniej? Jak to się w ogóle stało? No więc mianowicie od początku roku 2018 Riot próbowało zbuffować early game. Dlaczego próbować zbuffować early game? Bo były gry w Korei, które trwały powyżej godziny. Naprawdę, były gry League Legend, w których po prostu byłeś zamknięty jak jakieś zwierzę w klatce, nie mogłeś wyjść, nawet się wysikać, bo byłeś po prostu w grze zamknięty przez godzinę. I gry trwały naprawdę milion czasu, nawet został pobity wtedy rekord creepów zabitych, w którejś tam minucie wyszło ponad 1000 creepów, jakaś cywilka miała, więc to była totalna masakra. No i wtedy Riot stwierdził, że okej, skoro jest taka tragedia, to zbufujmy ten early game, żeby ludzie nie narzekali, żeby gry dały się zamykać i mimo, że na solo queue nie każda gra była taka długa, to na solo queue też bardzo często gry były przedłużane. No a poza tym słabo się to ogląda, tak? No bo bądźmy szczerzy, LoLa nie ogląda się dlatego, że LoL jest fajny, bo nie wiem, 5 osób biega, nie zabija się, tylko LoL ogląda się po to, że po prostu ludzie walczyli, żeby dużo się działo. No więc wraz z takim postanowieniem Riotu oni zaczęli buffować ten early game. No i co oni zrobili? Na początku zbuffowali Heralda, dzięki temu Herald był troszeczkę łatwy do wzięcia, to nie miało dużego wpływu na grę, z tym, że zbuffowali później Heralda drugi raz i ten drugi buff Heralda polegał na tym, że Herald w tym momencie jest bardzo niezbalansowany, w związku z tym, że zadaje 1500 obrażenia turetom, nawet jeżeli ma małe życie, czyli bardzo prosto Heraldem na przykład zniszczyć jakieś tam turety. Do tego mieliśmy jakiś czas temu remake magów, teraz niedawno trafił do nas remake AD Carry, znaczy remake po prostu jakieś tam lekkie zmiany. W tym remake'u zmian AD Carry większość AD została znerfiona, miała troszeczkę podniesione życie na początku, ale zmniejszone statystyki i również jakby przedmioty na AD Carry stały się droższe. Przez to, że przedmioty na AD Carry stały się droższe, AD Carry po prostu już nie są, nie chcesz już mieć tych AD Carry w teamie, tak? Jeszcze 1,5 miesiąca temu przed tymi zmianami, przed tym patchem 8, bodajże 10, który zmienił, aż tyle wrócił tą grę do góry nogami, mogłeś wziąć Tristanę, mogłeś skalować się do late game'u, nie przejmowałeś się tym, że przeciwnik miał na przykład Ezreala. Teraz jednak jest tak, że chcesz jednak AD carry, którzy są w stanie jakkolwiek, cokolwiek zrobić na początku gry, w związku z tym, że przez to, że Herald został zmieniony, prócz Heralda została zmieniona totalnie dżungla, dżungla również została przewrócona nogami, przecież w tym momencie mamy 2 kraby na początku gry, które dają mnóstwo expa, potem mamy jednego kraba na całą mapę, który daje mnóstwo expa, mnóstwo golda, kampy jakby, jeżeli jesteś do przodu w dżungli w tym momencie, to kampy dają ci 100% expa. Kiedyś to było tak, że jeżeli byłeś do przodu w dżungli, załóżmy ty masz 5. poziom, a wilki mają 3, to wilki dawały zmniejszony exp. W tym momencie zawsze dostajesz 100% expa, więc nie dość, że jakby snowball w lesie się zwiększył, to oczywiście Herald jest dużo ważniejszy, to oczywiście mamy te nerfy na AD carry, przez to midlane też się zmienił, no bo jeżeli midlane jest taki ważny i jest po prostu środkową aleją, to nie możemy pozwolić na to, żeby midlane przegrywał, dlatego na midlane również musimy pikować postacie, które po prostu są silne, które mogą pushować, żeby twój jungler mógł tego kraba zgarnąć, żeby twój top laner nie musiał się przejmować tym, że zaraz go zdajwują, a potem wezmą Heralda, żeby twój botlane jakoś mógł farmić i również został zdajwowany. I jakby przez to, że
tyle zmian weszło do tej gry i przez to, że po prostu Riot tak naprawdę nastawiło tą grę na ten early game i to jeszcze nie wystarczyło, widzicie, to jeszcze nie wystarczyło, bo niedawno też, nie wiem czy to był 8.10 czy 8, jakiś tam kolejny patch, w którym Nashor został również zmieniony. W tym momencie Nashor ma więcej życia niż miał kiedyś. Kiedyś Nashor w 20 minucie miał 10 000 życia. Teraz Nashor w 20 minucie ma chyba 11,5 tysiąca, coś takiego, nie jestem nawet pewien dokładnego numerku, ale przez to, że zbywali jego życie, bardzo mocno znerfili jego obrażenia i wtedy, w tym momencie nie trzeba tak naprawdę tanka, żeby tego Nashora tankować. Więc wcześniej pikowałeś na topa jakiegoś Maokaja, żebyś, wiesz, w mid-late game mógł tego Nashora wytankować, żeby mógł go wziąć. Teraz nie potrzebujesz tanka, teraz możesz na topie zagrać jakimś Swainem, może zagrać jakimś Atroxem właśnie i te postacie aż tyle życia nie tracą, tak naprawdę każdy może Nashora w tej mecie tankować i nic takiego się nie stanie, więc przez to wracając, tak, więc przez te wszystkie zmiany, nie przez jedną, tak, bo żadna pojedyncza zmiana aż tak na metę by nie wpłynęła, przez te wszystkie zmiany, które Riot wprowadził, gra się zmieniła. Riot zawsze zmienia grę, to jest po prostu polityka Riotu, żeby gra nie stawała się nudna, potrzebuje zmian. Zmiany zazwyczaj odbywały się co roku, teraz jednak Riot zamiast takich dużych zmian corocznych zaczął wprowadzać po prostu częstsze zmiany, ale za to częściej. No i po prostu meta nam się zmieniła. Czy moim zdaniem na dobre, czy na złe? No ja osobiście nie mam jakby nic przeciwko temu, żeby meta się zmieniła tak jak się zmieniła. W związku z tym, że teraz mogę pograć w dżungli czym chcę. Mogę po prostu zagrać sobie carry, mogę zagrać nawet bramem na supporcie. Gra jest bardziej nastawiona na początek gry, nie ma już tych godzinnych gier, tak? Nawet gry na solo czy na competitive są po 20 minut trwają. Do tego niektóre po prostu teamki mogą już grać pod typową taktykę jakby bronienia się przez, nie wiem, 40 minut, bo Nashor jednak potrafi zmienić grę, a Nashora wziąć jest troszeczkę łatwiej, bo łatwiej go tankować. Herald również, zganiesz Heralda, dobrze go użyjesz, możesz zganiać 2 turetów. Ale okej, to nie wyjaśnia, dlaczego nie grani są AD carry. No ale tak szczerze trochę wyjaśnia. Dlaczego nie są grani AD carry na bocie? Dlatego, że po prostu potrzebują za dużo golda, żeby się rozwinąć. AD carry jest dobry dopiero od 3 itemów. Tristana, Jhin, Ashka, Vayne, wszyscy ci AD carry, którzy budujesz pod crita, dobrzy są dopiero jak zbudują kilka tych przedmiotów, tak? 1, 2, 3. No 1, 2 raczej nie wystarczą, dopiero od 3 poziomów te postacie staną się silniejsze, dlatego też w tym momencie, w tej mecie, moi drodzy, nie mamy tych postaci granych, w związku z tym, że w tej mecie te postaci nie mają czasu, żeby zdobyć te przedmioty, bo ta meta jest za szybka, w tej mecie 20 minut gra się kończy, 25 minut gra się kończy i oczywiście to nie znaczy, że nie da się grać tymi postaciami, bo nadal na jakichś tam mniejszych elo takimi postaciami można grać i można z nich coś wyciągnąć, ale no nie polecam tego w związku z tym, że mamy nadal AD carry, których można grać, AD carry mianowicie, którym można grać, to jest na przykład Ezreal, to jest na przykład Varus, to jest na przykład Lucian. Ci AD-carry znowu jakby wyszli na światło dziennie, szczególnie Lucian, który nie był grany przez naprawdę długi czas i znowu jest grywalny przez to, że Lucian ma silną linię, przez to, że Lucian może to linię dominować i przez to, że Lucian staje się silny już na pierwszym itemie, a na drugim to jest jego największy power spike, tak? Kiedy buduje Black Cleaver, kiedy buduje ostrze zrujnowanego króla, wtedy ta postać staje się silna i wtedy po prostu można ją coś zrobić. A dlaczego mamy AP na bocie granych? No właśnie dlatego, że AD carry, AP postacie potrzebują zazwyczaj poziomów, a nie tak itemów. Grając na bocie jakimś, no nie wiem czy Kartusem akurat, ale grając na bocie jakimś Heimerdingerem, Ziggsem, grając na bocie postaciami typu Syndra, grając na bocie po prostu postaciami AP, jesteś w stanie mieć niezłą linię, jesteś w stanie mieć jakby mocne pieprznięcie ze skilli, a z drugiej strony nie oddajesz linii, tak, bo możesz puszować, bo możesz tworzyć presję. Poza tym na topie dzięki temu możesz wziąć jakiegoś carry, typu właśnie jakaś Camille, typu właśnie jakiś Kled. No i gra stała się ciekawsza. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, moi drodzy, gra stała się ciekawsza dzięki temu, że takie zmiany zostały wprowadzone i mimo że duża ilość z Was narzeka na to, że meta jest taka jaka jest, nie da się grać AD carry, to moim zdaniem nie ma tragedii, dlatego że ja mogę po prostu na przykład jako dżungler mieć dużo większy jakby wpływ na grę. Wcześniej w 2017 roku duo botlane był najbardziej naprawdę niezbalansowaną rolą. Jeżeli duo botlane wygrał i miałeś na przykład w teamie Janę Tristanę, to gra była skończona, w związku z tym, że nie dało się Tristany zabić, Jana dawała jej tarczy za 50 AD i nic nie mogłeś zrobić. Teraz za to gra moim zdaniem stała się dużo bardziej zbalansowana. Oczywiście duo botlane w tym momencie nie karuje sam gry, ale żadna rola moim zdaniem w Lidze Legend nie powinna karować sama. Moim zdaniem Liga Legend powinna być na tyle zbalansowana, że jakby wszyscy razem macie wygrać grę, a nie jedna pojedyncza rola.
I teraz tak jest, i teraz możesz na bocie piknąć Tristanę i drużyna może grać pod ciebie i starać się po prostu tą grę trochę przedłużyć, bo możecie na przykład dzięki temu pyknąć troszeczkę lepszego early game junglera razem z midem i stopem. Możecie też grać pod full snowball i brać wszystkie piki pod linię, ale możecie też grać inną taktykę, gdzie botlane ma pushować, wygrywać, a na przykład toplane się skaluje, więc moim zdaniem to jest trochę bzdura, że nie da się grać postaciami typu AD carry, bo zazwyczaj w solo da się takimi postaciami grać. Mimo że no nie jest to do końca optymalne, ale po prostu pamiętajcie, że nie zawsze jakby każda postać będzie grywalna, no na tym to też ciężko jest Riotowi zbalansować grę na tyle, żeby każda postać była w 100% grywalna. Co więcej, Riot już zapowiedział, że znerfią taktykę Mastera Yi plus Tarika, Brauma, Kai'Sa i tak dalej, bo mają znerfić to, że masz jeden smite, masz supporta i osoba ze smite'em bierze całą farmę z mida i z dżungli. Na czym ta taktyka polega, skąd ona się wzięła? Po tym właśnie jak usunęli stratę expa w dżungli, to nawet jeżeli masz super duży level, to jak mówiłem, dostajesz 100% za miniony i za monstery. Dzięki temu jak masz wysoki poziom, farmisz dżunglę i farmisz mida, to nagle ty masz 11 poziom, a enemy jungler z midem mają po 8 poziomie i nagle stajesz się super silny. To działa tylko i wyłącznie na hyper carry, czyli carry, który może karować mid late game, bo tylko właśnie taki carry, no takiemu carry da się opłacać farmę. Dlatego my na przykład graliśmy Kai'Są na LCS-ie, ale są ludzie, którzy grają Masterem Yi. Są ludzie, którzy na przykład grali Kartusem i Nunu, chociaż dla mnie to combo jest najgorsze zdecydowanie. Bo moim zdaniem Kartusa bardzo łatwo z Nunu zabić i wygrać z nimi 2 na 2. Ale widzicie, to też nie jest taktyka, która jest OP, to też nie jest taktyka, która nie ma counterplayu, bo counterplayem tej taktyki jest to, że macie tragiczny early game, tak? Biorąc Kai'Sę i Brauma na mida, to nie masz dżunglera. I w tym momencie przeciwny dżungler może robić co chce. My na przykład mieliśmy szczęście i graliśmy na Nocturna, który też no, do 6 poziomu nie jest dobry, chociaż Nocturne stał się popularny, bo szybko farmi, bo ma dodatkowe kampy w postaci kraba, bo ma duże obrażenia dzięki Lethal Tempo, który jest lepszy od Electrocuta zdecydowanie. Ale to nie jest jakby no, dalej jest to grywalne, tak? Nawet grając na takie postacie jesteś w stanie wygrać w związku właśnie z tym, że jesteś w stanie zaorać early game, więc moim zdaniem ta meta jest dużo ciekawsza, ta meta jest po prostu lepsza i w tej mecie można naprawdę dużo więcej rzeczy grać, dużo więcej rzeczy zrobić i mi przynajmniej daje dużo więcej przyjemności, bo mimo, że grałem raz tym Braumem, to mogę zagrać Talią w lesie, która dostała po prostu jakieś tam zmiany, mogę zagrać w lesie Camille, mogę zagrać Nocturnem, nie muszę przejmować się tym, że przeciwnik piknie Janę, Tristanę i jeżeli nie wygram gry w 15 minut, to gra się skończy, bo Tristana będzie miała 2 itemy, tarczę Jany i gra jest skończona, więc jak najbardziej te zmiany dla mnie przynajmniej jako jungler są na plus. AD carry mogą trochę płakać, bo rzeczywiście w grze robią mniej, ale uwierzcie mi, AD carry rola była niezbalansowana, dlatego teamy, które były najlepsze w zeszłym roku, zazwyczaj mieli po prostu bogów na AD carry, do tego brali jakąś Janę, Lulu i wszyscy grali pod Ardent Censer. Przez całe pół roku w zeszłym roku Ardent Censer był w mecie, teraz na szczęście ten item jest znerfiony, dlatego też tarcze zostały znerfione, moim zdaniem tarcze też zostały znerfione w dobrym kierunku, w związku z tym, że tarcze zostały znerfione tak, że tarcze teraz ciężej jakby narzucić w dobrym momencie, bo tarcza jest na jakiś czas, tak, na tam 2,5 czy 3 sekundy, a nie tarcza, która zostaje na AD carry przez 6 sekund i tak naprawdę support bez rąk może kliknąć tarczę, nie przejmować się niczym i ten koleś ma dodatkowe życie tak jakby, więc po co heale w grze, po co brać Sorakę, jeżeli tarcze są o tyle OP, że no okej, nie leczą cię, ale dasz tarczę na 6 sekund i praktycznie nikt nie zada ci obrażeń przez 6 sekund, a tarcze dają jeszcze dodatkowe statystyki, nie tak jak heal Nami, czy nie tak jak heal Soraki. Dlatego teraz na przykład mamy też Nami Sorakę, tak? Soraka wróciła do mety. Fiddlesticks wrócił nawet na supporcie do mety, bo Fiddlesticks jest na przykład dobry w mecie, w której mamy dużo squishich. Więc no ja się cieszę. Ja się naprawdę cieszę, że taka jest meta, jaka jest. Na pewno zmiany będą, bo Riot już te zmiany zapowiedziało. Jak mówiłem, ta taktyka po prostu, że jungler dostaje całą farmę i grasz na 2 supportów zostanie znerfiona. Jeszcze nie wiadomo jak. Riot sam nie powiedział po prostu na 100% jak to zamierzają zmienić. Może tak, że jak masz maczetę, to nie dostajesz 100% expa z minionów. Nie mam zielonego pojęcia. Mam nadzieję, że wymyślą coś naprawdę dobrego, na co ja i wy jakby byśmy nie wpadli, w związku z tym, że są tacy ogarnięci, że nagle jakby wow, gra stanie się super i naprawdę ten nerw będzie miał sens. Znając Riot, tak nie będzie. Znając Riot, ta zmiana będzie tak prosta i oczywista, że po prostu każdy z nas złapie się za głowę i stwierdzi, co oni mogli zrobić i totalnie znowu wyrosną grę do góry nogami, ale moim zdaniem, że gra była grywalna, że była ciekawa, takie zmiany są w grze potrzebne, bo no, są gry, w których po prostu nic się zmienia i w jakiś sposób umierają, tak? LoLowi moim zdaniem to nie grozi, mimo że Fortnite staje się popularny, to moim zdaniem Fortnite mogą jakoś tam współistnieć, w związku z tym, że to są inne gry i w obie da się dobrze bawić, nawet jeżeli nie każdemu dobrze bawisz się na przykład w tej mecie, gdzie nie da się grać Tristanem co grę i Janą, to może ludziom, którzy na przykład chcą grać Mordekaiserem na bocie, Talią w dżungli,
na midzie chcą grać jakimś Dariusem na Irelia, a na topie chcą grać, nie wiem, tankami czy carry, to po prostu może takim ludziom gra się troszeczkę bardziej spodoba, więc wszystko moim zdaniem zależy od nas, moi drodzy. Jak mówię, mi się gra się super. Na koniec tego filmiku mam nadzieję, że w miarę dobrze to wytłumaczyłem, chociaż no troszeczkę chaosu było, w związku z tym, że nie spisałem sobie tego, tylko chciałem tak opowiedzieć Wam na żywo, moi drodzy. Zrobimy jeszcze sobie listę, która moim zdaniem to są jakby najlepsze postacie na tą grę, także tą gierkę, 17 minut, już jest koniec gry, tą gierkę sobie wyłączę. Tutaj, moi drodzy, wejdę zaraz na pulpit, proszę bardzo, i tutaj możemy sobie spisać najlepsze postacie w patchu. To jest chyba patch 8.12 z tego co wiem. I w tym patch, moim zdaniem, najlepsze postacie w tym patchu. Na topie, moim zdaniem, jedną z najlepszych postaci jest ten pan, w związku z tym, że ma dobrą linię praktycznie, sam nie wiem jak się pisze, ma dobrą linię praktycznie na każdego i zawsze jest ok. Moim zdaniem ta pani troszeczkę wróciła, chociaż nie wiem, czy dałbym ją do najlepszych postaci, w związku z tym, że ta pani... Nie, tej pani raczej bym nie dał, ale mogę dać tego pana, mogę dać na przykład tego pana, który jest po prostu kantrą poprzedniego pana. Mogę dać jakiś tanków, bardzo dobry jest Ornn w tej mecie, bo daje ci super inicjację, jak każdy jest squishy, to masz super inicjację, to na przykład 4 postacie stopa, możemy dać 4 postacie z dżungli. Tutaj nic takiego się nie zmieniło, moim zdaniem Syndra bardzo dobry, dalej Nocturne bardzo dobry, Talia jest super moim zdaniem, tylko że troszeczkę ciężko Talię ogarnąć, więc to nie jest postać dla każdego, to jest postać, która jest trochę bardziej skomplikowana. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie słuchali, jest poradnik o Talii, dlaczego teraz działa w dżungli, dlaczego kiedyś nie działała, mam Exina, Nocturna, Talię. Na czymś zapomniałem, na pewno o Kamili zapomniałem, o Trandu zapomniałem. W dżungli zresztą można grać naprawdę wszystkim. Wow. Na topie zresztą też można grać wszystkim, więc możemy jakieś kropki zostawić. Co do mida, moim zdaniem mid lane jest jedną z tych najważniejszych roli. Zresztą każda rola, moim zdaniem, dużo lepiej pikować postacie pod początek gry, ale na midzie, co ja mogę na midzie polecić w tym momencie? Mogę jak najbardziej te dwie postacie polecić, moim zdaniem one są najlepsze w tym momencie, jeżeli chodzi o tą metę. Zdecydowanie dają Wam naprawdę dużą presję, tak, czyli Zora i Irelia. Nie dość, że się świetnie skalują, dają Wam dużo presji. Wladimir również jest dobry. Lucian jest czasami grywalny, czasami nie. Mogę polecić te super komba, ale to już musicie grać duo Q, ale najlepiej w piątkach i najlepiej jak obejrzycie jakieś tam poradniki co do tego. Ja też również mam poradnik co do Gravesa Brauma na moim kanale, możecie zobaczyć, tak, to jest ten super combo. Ale na midzie również można grać prawie wszystkim. Dalej na AD carry, ale raczej nie na AD carry. Widzicie, wpisałem bot, a nie AD carry. W związku z tym, że nie jest jakby AD carry, tylko ani marksman, tylko jest po prostu rola, która ma różne postacie. Tutaj mogę wpisać Mordekaisera, mogę wpisać, no my graliśmy Heimerem, nie wiem czy jest dobry czy nie, sami zdecydujecie. Możecie również piknąć postacie typu Ezreal, typu Varus, typu jacyś inni early game'owi AD carry. W Korei Ashka była grana na przykład nawet, nie wiem czy Ashka jest akurat taka dobra, ale na pewno early game'ie nie wymienka aż tak na linii. Możecie grać w Ameryce, był Ryze Vladimir grany, naprawdę mnóstwo pików, tak, co do supporta. Również mamy różne komba z Mordekaiserem, możecie grać na przykład jakimś supportem takim bardziej agresywnym, jak Leona czy Alistar. Możecie również grać na bocie kombami typu Vladimir plus jakiś też CC. Możecie grać postaciami bardzo zwykłymi, czyli na przykład Varus Lulu, które dalej w miarę dobrze działa, chociaż to combo nie jest takie dobre, bo Varus Lulu nie potrzebuje. Na przykład jeżeli ktoś piknie Kai'Sę, możecie w nią grać Kog'Mawa, tam można wypisywać. Jest naprawdę dużo komb, które jest po prostu dobrych, chociaż tutaj zakończymy tak na szybko, żeby jakby to wszystko nam się tutaj zmieściło. Leona, Alistar, Lucian, Varus, jeszcze jakieś takie bardziej magowe komba możemy wypisać, możemy tam dodać tego. To jest support. Nieważne, tak, to jest Leona, Alistar, to jest support. Nieważne, teraz się pogubiłem, bo mówiłem cały czas o bocie, mamy Leona, Alistara, mamy również, Pyke moim zdaniem jest trochę słaby, więc Pyke'a nie polecam, ale możemy Karol Morganą sobie pograć. Braum czasami grany, ale jak najbardziej Alistar sam z siebie jest super niezbalansowany, więc Alistara polecam. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych postaci, ale można na supporcie grać też postaciami właśnie pod tarczę, można grać Janą, można grać Morganą, Jana akurat tutaj nie ma, ale jak najbardziej można grać. Pyke też w niektórych sytuacjach jest dobry, Trash może, Bard niekoniecznie. Więc jak widzicie, ta meta jest dużo ciekawsza, bo wszędzie gracie wszystkim i rzeczywiście te postacie podkryta typu Tristana, Caitlyn,
Vayne, nie wiem czy nam się jeszcze po tego Krita grało. Te postacie troszeczkę z mety zniknęły, ale moim zdaniem to jest zdrowe te gry, bo te postacie były grane przez cały praktycznie zeszły rok i teraz mamy metę, gdzie grane jest wszystko na każdej pozycji, więc zobaczymy jak Riot poniesie tą grę. Jeżeli wam te zmiany się nie podobają i dalej będziecie jakby narzekać na te zmiany, to moim zdaniem Riot te zmiany usunie albo po prostu jakoś zbalansuje, bo plan Riotu był taki, żeby na bocie grać właśnie takimi bruiserami czy magami plus AD carry. I jak na razie im to moim zdaniem wyszło. Nie do końca, bo nie zawsze chcesz piknąć na przykład właśnie tą Tristanę. Tristana to jest świetny przykład, bo to jest postać, która po prostu no, ma late game, ale early jest ścienka. I może, nie wiem, na przykład z powrotem wycofają zmiany, jeżeli chodzi o koszt itemów AD carry, bo to tak naprawdę najbardziej ich tchnęło, tak? To, że Zil jest taki drogi, to, że oni muszą tyle golda czekać, żeby po prostu te itemy kupić. Jakby to usunęli, może powróciliby Crit AD, ale jeżeli powróciłby Crit AD, to nie wiem, czy każdy znowu pod Crita by nie grał. Chociaż niby gra jest pod early game, więc to też nie jest konieczne, przepraszam bardzo. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, mam nadzieję również, że zostaniecie subskrypcję, to jest moje najlepsze postacie mniej więcej w patchu 8.12, do tego oczywiście mamy całą tą pleplaninę o tym, dlaczego taka meta jest, a dlaczego mety innej nie ma. Możecie oczywiście zostawiać pytania pod filmikiem, ja postaram się na różne pytania odpowiedzieć, a może w następnym filmiku, może nagram drugi filmik, o którym również będę opowiadać o mecie, może o czymś zapomniałem, może macie jakieś pytanie, o czymś nie powiedziałem, także jak najbardziej zapraszam do komentowania, a może nawet macie mi coś do powiedzenia, może macie jakiś pik, na który ja nie wpadłem. W każdym razie jeszcze raz kłaniam się nisko, moi drodzy, serduszko dla was i widzimy się w następnym filmiku, pa pa.